Taka sytuacja. Chcecie opowiedzieć historię po polsku. To jest mega ciekawa historia. Jest super interesująca. Zaczynacie, chcecie mówić i nagle brakuje Wam słów. Znacie taką sytuację? Pewnie, że znacie. Ja też ją znam. Dzisiaj zaproponuję Wam ciekawe ćwiczenie, dzięki któremu będziecie poszerzać swoje słownictwo. Zapraszam. Cześć, dzień dobry. Witajcie na Polski Codziennie. Na początku chciałabym podziękować naszemu nowemu członkowi klubu Polski Codziennie, Pawłowi. Paweł, dziękuję. Jeśli macie ochotę, również możecie zostać członkami naszego klubu Polski Codziennie poprzez platformę Patreon. Możecie korzystać z materiałów dostępnych na platformie Patreon, które zostały przygotowane do każdego wideo i do każdego podcastu. Przypomnę tylko, że są to takie materiały jak transkrypcja w formacie PDF, audio w formacie MP3, wyjaśnienie trudnych słów w formacie PDF oraz w formacie MP3, aplikacja do nauki wymowy w języku polskim, quiz, który sprawdzi Twój stopień zrozumienia wideo lub podcastu, dyktando w wersji MP3 do słuchania i napisania dyktanda oraz w formacie PDF do sprawdzenia, czy napisało się dobrze, fiszki do nauki słownictwa. To jest dużo rzeczy dodatkowych przygotowanych do każdego materiału. Warto z nich korzystać, aby uczyć się języka lepiej i szybciej. Jeśli chcecie mieć dostęp do tych materiałów, dołączcie do klubu Polski Codziennie. Zapraszam Was serdecznie. Link do klubu znajdziecie w opisie do tego wideo. To pierwszy link. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Słownictwo. Najważniejsza rzecz w nauce języka polskiego. Dla mnie najważniejsza, bo dla mnie najważniejsza jest komunikacja, rozmowa. Jak w ciekawy sposób rozwijać słownictwo? Metod jest wiele. Ja dzisiaj przedstawię Ci taką, którą sama bardzo lubię. Będziesz dzisiaj opisywać zdjęcia razem ze mną. To nie wszystko. Będziesz również tworzyć historię do zdjęć. Uruchomisz wyobraźnię. To zawsze super działa w procesie nauki. Pamiętaj, najważniejsze w tym ćwiczeniu to mówienie na głos. Musisz się słyszeć, ok? Posłuchaj teraz, co masz zrobić. Za moment pokażę Ci pierwsze zdjęcie, a Ty od razu zrobisz pauzę, zrobisz stop, dobrze? Dlaczego? Dlatego, że ja za chwilę opiszę Ci, co widzę na zdjęciu, a to jest Twoje zadanie. Najpierw więc zobacz zdjęcie, zrób pauzę, powiedz, co Ty widzisz na zdjęciu. Postaraj się powiedzieć jak najwięcej rzeczy na temat zdjęcia. Postaraj się powiedzieć jak najwięcej słów. Co się dzieje? Czy jest dzień, czy jest noc? Czy jest ładna pogoda, czy brzydka? Jakie osoby są na zdjęciu? Jakie rzeczy, przedmioty? Jakie kolory widzisz? Etc. To jest pierwsza część ćwiczenia. Potem użyj wyobraźni. Powiedz, co Twoim zdaniem działo się przed zrobieniem zdjęcia i co działo się po zrobieniu zdjęcia. Potem zrób play i posłuchaj mnie. Pamiętaj, tutaj nie ma złych odpowiedzi. Najwyżej użyjesz mniejszej ilości słów. Najwyżej będziesz sprawdzać jakieś słowo w słowniku. To żaden problem. Ok, zaczynamy? Zaczynamy. Zobacz zdjęcie numer 1. Teraz zatrzymaj wideo i zacznij opowiadać. To Twój czas.
Opowiedziałeś? Opowiedziałaś? Dobrze. Teraz ja powiem, co widzę na tej fotografii. Na zdjęciu, na pierwszym planie widzimy dziewczynę. Dziewczyna ma długie, proste włosy w kolorze blond. Stoi oparta tyłem o drzewo. Ubrana jest na sportowo. Ma błękitne dżinsy i brązową, bawełnianą bluzę. Na plecach ma czarny, skórzany plecak. Do plecaka przyczepiony jest breloczek. To jakaś szara maskotka. Dziewczyna stoi bokiem do nas i w ręku ma aparat. Robi zdjęcia. Aparat wygląda na profesjonalny aparat. Dziewczyna znajduje się w lesie. Jest piękny, słoneczny, jesienny dzień. Dlaczego myślę, że jest to jesień? Dlatego, że na ziemi jest wiele liści, brązowych liści. Dziewczyna jednak ubrana jest tylko w bluzę. Myślę więc, że jest to początek jesieni, może wrzesień. Jest piękna, słoneczna pogoda, jest dosyć ciepło. Dziewczyna robi zdjęcia, może to być zwierzę, na przykład lis albo wiewiórka, a może po prostu robi zdjęcia drzewom. W tle widzimy same drzewa i mnóstwo słońca. Słońce prześwieca przez drzewa. To bardzo piękny, słoneczny dzień. Ok, teraz druga część historii. Na zdjęciu jest dziewczyna, która ma na imię Basia. Basia pochodzi z małej miejscowości na wschodzie Polski. Całe życie interesowała się fotografią. Mieszkała z rodzicami i 2 małymi siostrami. Chciała studiować fotografię, dlatego przyjechała na studia do Warszawy. Cała rodzina zebrała pieniądze i kupiła jej aparat, który teraz widzimy na zdjęciu. Fotografia to ogromna pasja Basi. Zaczęła studia w Warszawie i bardzo, bardzo się cieszy, że może studiować to, co lubi. W zeszłym tygodniu uczelnia ogłosiła konkurs fotograficzny. Trzeba zrobić jedno zdjęcie przyrody. Wiadomo, że ma to być przyroda. Wiadomo, że ma być to zdjęcie natury. Basia wstała dzisiaj wcześniej i pojechała do Lasu Kabackiego w Warszawie. Jest jeszcze wcześnie, nie ma dużo ludzi w lesie i Basia ma nadzieję, że uda jej się zrobić ciekawe zdjęcie. Basia miała szczęście. Udało jej się zrobić zdjęcie 2 małych wiewiórek, które bawią się znalezionym orzechem. Po robieniu zdjęć Basia wróci do domu, zostawi aparat i wyśle mailem zdjęcie. Basia wygra ten konkurs fotograficzny. Jej zdjęcie okaże się najładniejsze ze wszystkich przesłanych. Zdjęcie zostanie wydrukowane w czasopiśmie fotograficznym. Zobaczy je zupełnie przypadkowo pewien znany polski fotograf, któremu zaproponowano zrobienie sesji w Afryce. Fotograf pomyśli, że młoda studentka, która najwidoczniej ma talent, przyda mu się w czasie tego wyjazdu. Zaproponuje więc Basi udział w tym wyjeździe. To moja wersja wydarzeń. Oczywiście ty możesz wymyślić coś zupełnie innego. Teraz zdjęcie numer 2. Zrób pauzę i zacznij mówić. Opowiedziałeś? Opowiedziałaś? Super! Dobrze, teraz ja powiem, co widzę na tej fotografii. Na fotografii widzimy 3 dziewczyny, które wyszły, aby napić się czegoś. Siedzą prawdopodobnie na tarasie albo w ogródku jakiejś restauracji albo baru. W tle widzimy bar. Widzimy butelki prawdopodobnie z alkoholem. Widzimy również innych gości, którzy siedzą w restauracji. Dziewczyny siedzą na zewnątrz, na tarasie albo w ogródku i piją. Jedna z nich, którą widzimy po lewej stronie,
Pije coś, co przypomina kolę. W ręku ma szklankę, prawdopodobnie z kolą. Ubrana jest na sportowo, ma błękitne dżinsy z dziurami i biały t-shirt. T-shirt ma z przodu jakiś nadruk w kolorze granatowym, różowym i pomarańczowym. Dziewczyna jest brunetką, ma długie czarne włosy. Po prawej stronie siedzi dziewczyna, która ubrana jest w czarny top bez rękawów i w niebieską spódnicę. Dziewczyna ma sporo biżuterii, dziewczyna nosi dużo biżuterii. Na szyi ma łańcuszek z jakimś wisiorkiem, w uszach ma kolczyki. W ręku trzyma szklankę z piwem. I dziewczyna, która siedzi między nimi, jest na środku fotografii. To dziewczyna, która ma długie włosy, również pije piwo. Ubrana jest w czarne dżinsy z dziurami. Zamiast t-shirta nosi błękitną koszulę z krótkim rękawem. Ta dziewczyna również w ręku ma szklankę z piwem. Pije piwo. Jest ładny, słoneczny dzień, prawdopodobnie popołudnie. 2 z 3 dziewczyn noszą okulary przeciwsłoneczne. Przed nimi stoi niski stolik. Na stoliku widzimy małą drewnianą doniczkę z jakąś zieloną rośliną. Na stoliku widzimy również jakąś kartkę z informacją. To może menu, a może jakaś reklama. Kartka jest w czarnym kolorze, ma białe napisy i ma grafiki w kolorze zielonym, czerwonym i białym. Dziewczyny siedzą rozluźnione, śmieją się i najwidoczniej przyjemnie rozmawiają. Ok, teraz druga część historii. Po lewej stronie widzicie dziewczynę, to Ania. Ania zaczęła pracę w firmie projektowej. W firmie, w której robi się projekty architektoniczne. Pracuje tam wielu architektów. Firma ma 2 szefowe, 2 kobiety, które założyły firmę. To właśnie te 2, które widzicie na fotografii. Ania zaczęła pracę na recepcji i zaczęła pracę zaraz po zdaniu egzaminów maturalnych. Ania nie myślała o studiach, chciała pójść do pracy. Te 2 młode kobiety, właścicielki firmy projektowej, zaprosiły Anię na piwo w piątek po skończonym tygodniu pracy, bo chciały zorientować się, czy praca podoba się Ani. Ania jest młodą, inteligentną dziewczyną i naprawdę szkoda, żeby została całe życie na recepcji. Dlatego też po kilku miesiącach obie zaczną namawiać Anię do tego, żeby zaczęła studia. A Ania, obserwując pracę architektów, pomyśli, że sama z przyjemnością studiowałaby architekturę. Pójdzie na studia i po kilku latach zacznie pracować jako architekt. Będzie wdzięczna koleżankom, że otworzyły przed nią perspektywę innego życia, że zachęciły ją do studiów. I na koniec Twoja praca domowa. A 3. zdjęcie. Zostawiam Cię z tym oto zdjęciem. Co widzisz? Kogo na nim widzisz? Podaj wszystkie szczegóły, które przyjdą Ci do głowy. Potem opowiedz historię tego człowieka. Jest szczęśliwy czy nieszczęśliwy? Dlaczego taki jest? Co spowodowało taką jego reakcję, którą widzisz na zdjęciu? Co wydarzyło się przed i po zrobieniu zdjęcia? Jeśli masz ochotę, możesz opisać mi to wszystko w komentarzach. Jeśli chcesz mi opowiedzieć to osobiście, zapraszam Cię na iTalki, na indywidualną rozmowę ze mną. Mam nadzieję, że podobało Wam się nowe ćwiczenie, dzięki któremu będziecie rozwijać swoje słownictwo. Bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Jeśli wideo Wam się podobało, polubcie je. Subskrybujcie również kanał, aby nie umknęło Wam żadne nowe wideo. Przypominam o naszym klubie Polski Codziennie, gdzie macie wiele dodatkowych materiałów dotyczących dzisiejszego odcinka.
Życzę Wam wspaniałego dnia. Buziaki!